Żyjemy w czasach wielkiej manipulacji. Jesteśmy manipulowani i chcemy, by nami manipulowano. Trwa wojna o pieniądz, o nowy porządek świata, o nowy system finansowy, a równolegle trwa wojna o naszą świadomość. Wszystko to zmierza do przejęcia całkowitej władzy nad nami. Globalny totalitaryzm, absolutna władza w rękach niewielkiej grupy ludzi. To cel. Czy to się uda? Wszystko zależy od nas. W jakiej ilości, jak szybko się obudzimy, jak szybko odzyskamy naszą świadomość. Cześć, z tej strony Agent Specjalny. Witaj w kolejnym moim odcinku na kanale. Dziś moim gościem po raz któryś z kolei, już chyba piąty, jest Kasia Szewczyk. Witaj, Kasiu. Dzień dobry. Kasia, czyli osoba, z którą kiedy się umawiam na wywiad, to jest jedyna osoba, która nie patrzy w kalendarz, tylko patrzy w gwiazdy, żeby ustalić termin. No i myślę, że to jest bardzo ciekawa osoba. Dzisiaj sobie porozmawiamy na, myślę, że ważne i takie teraźniejsze, bardzo aktualne tematy, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to rozstrzygnięcie konkursu z odcinka z Kasią, kiedy do wygrania było 2 gramy złota i odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy w odcinku i osoba, która wygrała, znajdziecie to wszystko w opisie pod filmem. Także gratuluję osobie, no i zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach, które będą, no bo 2 gramy złota jednak jakąś wartość ma. A dzisiaj, Kasiu, porozmawiamy sobie o manipulacji. I mam wrażenie, że te czasy, które mamy, to co widzimy za oknem, ja pamiętam, że jakiś czas temu zobaczyłem po namowie Cezarego Grafa film Czarne lustro. Trochę się zmartwiłem, powiem szczerze, jak zobaczyłem ten film. I okazuje się, że jak tak patrzę sobie za okno, to mam wrażenie, że wszystko, co w tym filmie Czarne lustro, zaczyna się realizować na co dzień. No i ta manipulacja też się pojawia. I powiedz mi, no bo właśnie, manipulacja, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, czym jest według Ciebie ta manipulacja? Jak ją mamy rozumieć? Ja bym powiedziała, że manipulacja wygląda, czy przypomina nam sztuczkę iluzjonisty. To znaczy, że wszystko dzieje się tuż przed naszymi oczami, tak? Ale trik polega na tym, że patrzymy i nie widzimy. Nasza uwaga jest odwrócona zupełnie w inną stronę, tymczasem przed naszym nosem rozgrywa się cała scenka. Różnica jest tylko taka, że kiedyś iluzjoniści używali czarnego melonika, wyciągali tam królika i mieli taką pałeczkę magiczną, a dzisiaj ci występujący na scenie iluzjoniści używają zupełnie innych technik. Po pierwsze to socjotechniki, używają przede wszystkim czwartej siły, tak? Czyli mediów, w tym mediów społecznościowych. Wykorzystują osoby, które znamy, które lubimy z filmów, osoby, które zwane są ekspertami, mają przed swoimi nazwiskami wiele tytułów, stąd kupują nasze zaufanie. Fake newsy, tematy zastępcze, no i liczby, tak? Liczby w postaci danych statystycznych, które są tak przedstawione, że zupełnie coś innego nam pokazują niż prawdę. Inną techniką iluzjonistów jest wewnętrzne podziały, tak? Wewnątrz w szczególności naszych mikrospołeczeństw, ale też rodziny, tak? Zgodnie z chyba z najlepszą techniką dziel i rządź, tak? No ale te sztuczki trwają już wiele lat i są też zaprogramowane na dalszą przyszłość, tak? Więc to, co ja dzisiaj też dostrzegam i nazywam to tą manipulacją, to również ciągłe zaniżanie poziomu nauczania, tak? Spadek poziomu edukacji, który chyba dzisiaj bardzo mocno dostrzegamy. Także paleta jest dosyć szeroka, tak? I co róż dajemy się na nią złapać. I tutaj mam takie odczucie, że to nie ma znaczenia, jaki mamy poziom wiedzy, wykształcenia, inteligencji. Co jakiś czas po prostu tracimy uważność i się łapiemy na te sztuczki. Trochę to tak przypomina jak ryba, która się łapie na haczyk, tak? I część z tych informacji, tych trików, które zostają nam pokazane, my się na nie tak kurczowo łapiemy, że się ich trzymamy, nie chcemy puścić i jesteśmy w stanie za nie oddać bardzo wiele. Żebym nie powiedziała, że kładziemy na szali nasze życie i zdrowie. Jesteśmy w stanie kłótni ze wszystkimi dookoła. Będziemy wyzywać innych, którzy nam przedstawiają inną rzeczywistość od foliarzy, płaskoziemców, byle tylko trzymać się tej prawdy, którą zostaliśmy nakarmieni.
I ci, którzy nami tutaj rządzą, ci, którzy są tymi sztukmistrzami, oni doskonale to wiedzą, tak? Nam się wydaje, że ekonomia to jest nauka o liczbach, o prawie podaży i popytu. Tymczasem to jest a może przede wszystkim nauka również o tym, w jaki sposób myślimy i działamy jako jednostka i jako grupa społeczna. Tak? I elity doskonale to wiedzą, doskonale to widzą. A czego my teraz tak naprawdę chcemy? No Grzesiu, no powiedz, czego dzisiaj najbardziej pragniemy, tak? W tej rzeczywistości, w której teraz jesteśmy? Wolności, przede wszystkim podróży. Tak, wolności, podróży gospodarczej. Tak. Chcemy przede wszystkim być zdrowi w moim przekonaniu. To też, tak? to też. To, że chcemy być kochani, kochać, chcemy być bogaci, piękni, to wiadomo, ale w dzisiejszych okolicznościach myślę, że numer 1 to jest zdrowie. Numer 2 to na pewno taka wolność przemieszczania się, swoboda gospodarcza. Tak. I za to jesteśmy w stanie taka dać... pewność, co będzie jutro, za miesiąc, takie możliwość planowania życia, nie? Dokładnie tak. Ale wiesz, za to jesteśmy w stanie oddać bardzo wiele, prawda? No i powiedziałabym tak, manipulatorzy doskonale to wiedzą. Im się udało to doskonale wyłapać, dlatego uwaga, wszystko to, czego oni chcą, ubierają w najpiękniejsze slogany, w najpiękniejsze szaty i my słyszymy to, co my chcemy usłyszeć. Ale tymczasem oni cały czas realizują swój plan. I dzisiaj na świecie powiedziałabym, że rozgrywa się największa gra. Gra w dobro. Bo to dzisiaj nie ja, nie ty, podobno wiemy, co jest dla nas dobre. Tylko te światowe elity rządzące, również w naszym kraju, tak, w każdym w zasadzie dzisiaj, oni wiedzą, co jest dobre dla ciebie, dla mnie, dla naszych rodzin. No i nam to cały czas proponują. No a w jaki sposób to robią? No sami powołali do życia instytucje do tego powołane. No to w większości instytucje finansowe, tak? Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowe Forum Ekonomiczne. No i te instytucje, co nam proponują? No pomagają przede wszystkim, otwieram cudzysłów, pomagają mniej uposażonym, słabszym, wykluczonym, mniej ekologicznym, powodując tym sposobem, że za nimi podążają wszyscy ci, którzy mają to na sercu, tak? Którzy wierzą w te wartości. No bo któż z nas by nie poszedł za takimi wartościami jak równość, ekologia, zdrowie, zrównoważony rozwój. Piękne hasła. Proszę? Piękne hasła. Piękne hasła, tak. I dzisiaj właśnie młodzi ludzie, ludzie pełni energii, entuzjazmu, za tymi hasłami w pierwszym rzędzie pójdą, prawda? Tymczasem elity właśnie tworzą z tych haseł piękną fasadę. Fasadę, dlatego że nośne hasła, tak? Mało kto sprawdza, co się za nimi kryje, a tymczasem oni cały czas wdrażają plan objęcia świata globalnym totalitaryzmem i absolutną władzą w rękach niewielkiej grupy osób. I nie ma to nic wspólnego z wolnością, z równością, poprawą naszego zdrowia, z usprawnieniem naszego życia. Socjotechniki, o których mówiłam, są tutaj kluczowym narzędziem. Takie słowa wytrychy, słowa klucze, tak jak powiedziałam, te hasła, które powiedziałeś, że są świetnie brzmiące, nośne hasła, tak? One zostały dzisiaj zredefiniowane. My idziemy i ludzie, którzy tych haseł słuchają, którzy są gotowi wyjść na ulicę i położyć głowę za te pięknie brzmiące hasła, kierują się tym, co mają w sercu. Dla nich definicja wolność, ochrona klimatu, zdrowie, to jest ta definicja, którą noszą w sercu, którą wynieśli ze swoich domów, tak? Tymczasem to zupełnie inne wartości. I żeby tutaj nie być gołosłownym, to spróbujmy, Grzesiu, odnieść się do tego, co już znamy, dobrze? I to sobie tak razem troszeczkę dla naszych słuchaczy rozbierzemy na części pierwsze pewne hasła, które z dnia codziennego znamy, tak? Bo tak jak mówię, ta gra już jest dawno, te karty są już dawno rozdane, tu jest kolejne rozdanie, a nie pierwsze. Więc powiedzmy sobie o takim haśle jak składka na ZUS.
jakby słowa klucze, tak? Składka na ZUS, czyli że co? Że coś się składa, dla nas odkłada w ZUS-ie. No Grzegorz, no, sami wiemy, czy coś jest w ZUS-ie? Nie ma. Zapis na koncie. Tak, dokładnie. Lokata bankowa. Kolejny. Tak, czyli coś lokujemy w banku. Po coś, żeby coś z tego otrzymać. Tak, ale to też oznacza, że jak ja ulokowałam pieniądze w banku, lokata, czyli przykładowo mam tam 100 tysięcy, 200 tysięcy, no konia z rzędem temu, kto dzisiaj wstanie po wysłuchaniu tego filmu, pójdzie do banku i wyjmie połowę. Nie ma pieniędzy w banku, tak? Tylko 6% wszystkich naszych pieniędzy tam fizycznie istnieje. Dokładnie. Gwarancji bankowej. Bankowy fundusz gwarancyjny. Dokładnie. Pierwsza myśl, bank, system gwarantuje nam nasze pieniądze w banku. Pewne jak w banku, prawda? Pewne jak w banku, tak? Dzisiaj w bankach w Polsce mamy gdzieś w granicach 800 miliardów złotych. Bankowy fundusz gwarancyjny ma 12. To miliardów złotych. Więc pytanie, co gwarantuje albo komu gwarantuje? Tak? Czyli jutro, gdyby ludzie poszli do banku po swoje pieniądze, to mielibyśmy... 6% to jest graniczna wielkość. 6% tak? osób, 6% kapitału sobie ludzie wyciągną, reszty nie ma. Resztę nie ma. Banki zamykają swoje podwoje, mówią dziękujemy bardzo, do widzenia. No to jest dłuższa opowieść, w innych filmikach o tym już mówiliśmy. Dokładnie. Tak? No to rozbierzmy jeszcze jakieś hasła. Amerykańska Rezerwa Federalna, czyli bank centralny. Pierwsza myśl jest taka, że mówimy o banku federalnym, czyli banku stanowym, tak? Własność państwowa. Tak. Od momentu założenia banku w 1913 roku od zawsze jest to bank w rękach prywatnych. Tak. Kilkunastu rodzin. Myślę, że... Piękna magia słów, prawda? Tak, brzmi to, jakby ktoś faktycznie nad tym czuwał, jakieś państwo, które faktycznie ma nam dać gwarancję, a to jest prywatna firma, tak? Dokładnie tak, prywatna firma. Ale idźmy dalej. Luzowanie ilościowe. Piękne, No uwielbiam. w ogóle brzmi fantastycznie. No ktoś coś poluzował, uwolnił, tak? Mówiąc wprost, językiem takim, który przekłada się na nasze finanse, to jest coraz głębsze zadłużanie. Kogo? Obywateli. Tak. No i popatrzmy teraz na to, co się dzisiaj dzieje, tak? Stymulusy, tak? Czyli pieniądze, które płyną teoretycznie wprost do obywateli, aby pomóc ludziom w dzisiejszej trudnej sytuacji, którą nomen stworzyły im rządy i banki, czyli pomóc przedsiębiorcom, pomóc ludziom, którzy dzisiaj nie mogą prowadzić normalnie swoich biznesów, nie mogą iść do pracy. Tak? Dokładnie. Dane, które można znaleźć naprawdę wszędzie. Ameryka za zeszły rok różnistych takich stymulatorów wyprodukowała w granicach 10 bilionów dolarów. Z czego? Zgadnij, jaki procent poszedł do ludzi? Nie wiem, 1. No nie, aż tak źle nie było, ale 15. 15% trafiło rzeczywiście do tych, którzy potrzebowali, a reszta została przekazana do korporacji, na kolejne programy, na kupno kolejnych głosów i na przesunięcie granicy wytrzymałości ludzi. Tak. Także nie chcę nawet wnikać, jak te procenty wyglądają w Polsce. A teraz nasz Nowy Ład. Jak wygląda, tak? Pięknie, podczas konferencji genialnie. No po prostu nic, tylko kwiaty rzucać pod nogi tym, którzy go wymyślili. Tymczasem ludzie, którzy są mniej uposażeni, dzisiaj na pewno są zadowoleni, tak? Natomiast jest to duża krótkowzroczność, bo obciążenie kosztami przedsiębiorców jeszcze większymi, bo tak naprawdę to nawet nie można nazwać składką na przykład na Narodowy Fundusz, tylko podatkiem na Narodowy Fundusz Zdrowia, tak? Jak wiemy, nie trzeba być wybitnym ekonomistą, każda składka przełoży się w łańcuchu pokarmowym na kogo? Na ostatecznego konsumenta, tak? Czyli również ci ludzie, którzy dostali dzisiaj 100-200 zł więcej swoich dochodów, oddadzą w dwójnasób. Także jak widać, hasła są szczytne, piękne, ale nie mają nic wspólnego. Nie mają pokrycia. Taką jeszcze jedno hasło może dorzucę. Ostatnio mówi się, że jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o inflację, czy na drugim. Mam wrażenie, że jak w wiadomościach by to podano, to część ludzi by się cieszyła, że jesteśmy liderem, nie? No, lekcje ekonomii należy jak najszybciej odrobić, bo jeżeli my ich nie odrobimy, to życie za nas je odrobi i to będą najkosztowniejsze lekcje ekonomii, jakie kiedykolwiek w swoim życiu przeżyliśmy. Tak, to prawda. Także witamy w świecie wielkich iluzjonistów.
Wymienię ich, dobrze? Dobrze. Bo chciałabym, żeby nasi słuchacze dokładnie wiedzieli, kogo obserwować, kogo słuchać, bo oni cały czas powtarzają, czarują. Oni mówią nawet w pewnych momentach wprost, tylko ubierają to w tak piękne słowa i tak bardzo stosują propagandę, tak? A pamiętajmy, że już Goebbels, tak? To Goebbels powiedział, że kłamstwo powtarzane setki razy stanie się prawdą. My to kupujemy jako prawda objawiona. No więc wymieńmy ich sobie. Pierwszy z nich Klaus Schwab, autor tej książki i czwarta rewolucja przemysłowa, bardzo polecam. I jednocześnie założyciel, inicjator, który stworzył Światowe Forum Ekonomiczne. Christine Lagarde, na dzień dzisiejszy szefowa szefowa Europejskiego Banku Centralnego, a była szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Krystalina Georgiewa, która dzisiaj jest szefem właśnie zarządzającym, dyrektorem zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, była dyrektor Banku Światowego, ale też ludzie, którzy mocno oddziałują na naszą głowę, tak? Elon Musk, chyba nie muszę przedstawiać. Bill Gates, tu przypomnę, bo to najbardziej znany filantrop, a od jakichś 18 miesięcy najbardziej znany na świecie wirusolog, a ostatnio również największy rolnik na świecie. Ale też na przykład Mark Zuckerberg, właściciel jednego z największych na świecie portali społecznościowych. Jest ich wielu innych. Warto ich słuchać bardzo uważnie i oni właśnie w imię naszego dobra wspólnego proponują nam. Znaczy, ja nawet powiem, wycofuję słowo, oni nam nie proponują. Oni nam załatwią wielki reset, a po wielkim resecie nowy, wspaniały świat, który według nich ma być bardziej, uwaga, rezylientny, inkluzywny i bardziej zrównoważony. Jak Ci, Grzesiu, te hasła podobają? Piękne, jeszcze lepsze odluzowania ilościowego. Jeszcze lepsze odluzowanie ilościowego. Nomen omen, myślę, że 90% osób nie bardzo wie, o czym jest mowa, a ja powiem Wam, że tam właśnie chyba o to chodzi, żebyśmy do końca nie wiedzieli, o co chodzi, bo jak przeczytacie w Wikipedii definicję tych słów, to uznacie, że na pewno to jest coś cudownego i wspaniałego. Tymczasem powiedzcie mi sami, wy sobie odpowiecie, może nie mówcie, wy sobie odpowiecie sami na pytanie, czy ci ludzie, którzy planują to nasze wielkie dobro i działają przez takie instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który, przypomnę, pożycza pieniądze, znaczy inaczej, pomaga poprzez pożyczanie pieniędzy krajom słabiej rozwiniętym, które sobie, powiedzmy, gospodarczo nie radzą. No im pożycza, jak nie potrafią spłacić tej pożyczki, to im dalej pożycza. Jak sobie nie radzą, to jeszcze raz im pożycza, roluje te pożyczki, a wszystko pod zastaw ich prywatnego majątku. Ale jak już nie potrafią spłacić tych długów, to co robią? Oddawaj zastawiony majątek. Tak? Dobry wujek taki. Dobry wujek. I teraz pomyślcie, czy nagle taki Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostał objawienia i postanowił nam teraz wszystkie pyłki spod nóg sprzątnąć, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi? Albo inne pytanie. Te instytucje finansowe, które jednocześnie, podkreślam jednocześnie, sponsorują dwie strony konfliktów zbrojnych, czyli jakby im dłużej trwa konflikt, tym większa, grubsza sakiewka. Czy nagle te instytucje mają taką wolę, żebyśmy byli bardziej wolni? Na pewno. I jeszcze jedno pytanie, które myślę, że musicie sobie sami na nie odpowiedzieć. Czy ci ludzie, których wymieniłam, ci tacy bardzo zamożni, którzy mają po kilka odrzutowców, prywatne samoloty, prywatne jachty, kilka domów, którzy prowadzą eksperymenty lotów na Księżyc, na Marsa, co róż to robią, testują, tak, wahadłowce. I oni nam mówią, że mamy być ekologiczni i nie wolno nam hodować krowy, nie wolno Ci hodować truskawek i palić w kominku, bo zostawiasz ślad węglowy. Także manipulacja w pełnej krasie i cała ta manipulacja oczywiście pod tymi pięknymi hasłami zmierza do obrzydliwego, globalnego, cyfrowego niewolnictwa.
cyfrowy totalitaryzm. I to, co jest według mnie najsmutniejsze, to ta manipulacja wychodzi im tak perfekcyjnie, że ostatecznie zmęczeni tą całą sytuacją globalną, tymi wszystkimi lockdownami, tymi wszystkimi ograniczeniami, my będziemy sami prosić o reset, a następnie sami się urządzimy w tym nowym, wspaniałym świecie i wyjdziemy do cyfrowych klatek. Do klatek? Co masz na myśli? No już sama powiedziałam, tak, cyfrowe klatki, tak, że nikt nas do więzień raczej nie będzie wkładał, tak. Myślę, że obozowiska nie powstaną, ale co najgorsze, te więzienia, te klatki będą niewidzialne, czyli cyfrowe. Czyli takie bardziej zacieśnianie tego, co mamy dzisiaj? Kwestie bezpieczeństwa w telefonach, internecie, więcej kamer, więcej inwigilacji, więcej testowania. Co Wam powiem? Klaus Schwab wszystko wypisał. Tu jest 90% informacji. Oczywiście one są tak przedstawione, że jeżeli czytamy... Wymowna okładka. Tak. Z tym wisi dokładnie wszędzie. Tak. To możemy nie wyłapać pewnych rzeczy, ale mądrze czytając, także między wierszami, umiejąc wyobrazić sobie, posiadając umiejętność wyobraźni takiej futurystycznej, bym to nazwała, możemy być przerażeni. Jeżeli ktoś chciałby żyć w Chinach i uważa, że tamta forma jest idealna dla niego, no to dzisiaj właśnie ta organizacja Światowe Forum Ekonomiczne i nie tylko, bo wymieniłam więcej tych instytucji, mają misję, żeby tak to wyglądało. Więc wracając, czym jest to więzienie, czym jest ta klatka, do której niestety sami wchodzimy, nawet często nie wiedząc, tak, prosząc się o to, żeby się tam dostać. To jest cyfrowa klatka i przede wszystkim pierwszym krokiem do tego, że już będziemy wiedzieć, że zbliżamy się do tych krat, to jest eliminacja gotówki. Bo gotówka jest ostatnim naszym bastionem wolności, tak jak złoto fizyczne. Nie pozostawia żadnego śladu. Więc ilekroć widzisz, dostrzegasz już teraz, że gotówka jest niechciana, nielubiana, eliminowana, to wiedz, że ta droga do klatki jest coraz krótsza. I oczywiście następny krok to już jest CBDC, czyli cyfrowe pieniądze narodowe, które jak wiemy nie są pieniędzmi elektronicznymi, bo wiele osób z tym to myli, z tymi pieniędzmi, którymi się dzisiaj posługujemy, to nie ma z tym nic wspólnego. Pieniądz cyfrowy to jest pieniądz oparty o technologię blockchain, ale w przeciwieństwie do kryptowalut jest to scentralizowana, pełna kontrola, która nad tym pieniądzem pozwala śledzić każdy ruch pieniądza. Dzięki temu Wielki Brat wie dokładnie... Dla naszego dobra. Dla naszego dobra. Gdzie znajduje się każdy e-dolar, e-euro, e-złotówka, o ile w ogóle będzie istniała, każdy e-pieniądz. Co za tym idzie, nie jesteś w stanie zrobić żadnego ruchu bez wiedzy, tak? Następna sprawa, ten pieniądz można programować. Co to znaczy? No to znaczy tyle, że możesz ten pieniądz na przykład zrobić pieniądzem terminowym. Czyli data ważności? Data ważności, tak jak jogurtu w lodówce. Tak? I to nie jest znowu wymysł tylko, który gdzieś tam projektują sobie ci futurolodzy, tylko to jest to, co się dzieje. Wystarczy poczytać o e-yuanie, gdzie odbywają się obecnie testy nad terminowością e-yuana. Do czego to zmierza? No wyobraźmy sobie taką sytuację, tak? Pomyśl, Grzegorz, masz teraz 5000 na koncie i 3 dni ważności. Co robisz? No. Czekasz, jak upłynie, tyk, tyk, tyk. I znika, tylko trzeba wydać, tak? No bo nie będzie. Logicznie, tak? Idziemy coś kupić. Co to powoduje? Że zaczynamy przyspieszać cyrkulację pieniądza. To jest tak samo, jak krew nam szybciej krąży, tak? To podnosi nam się ciśnienie. A pieniądz, jak szybciej krąży w gospodarce, to podnosi się inflacja, czyli poziom cen. Czyli tym sposobem dla naszego oczywiście dobra ci zarządzający będą mogli stymulować inflację. No, skutki będą takie, że jeszcze tym, którym się uda w tym nowym systemie jakkolwiek przenieść jakąkolwiek oszczędność, tak, w postaci gotówki, no, tym sposobem ta gotówka im będzie również znikała, może nie fizycznie, ale pod kątem wartości na pewno wyzeruje się. Oczywiście tutaj, jak już wspomniałam, Chiny, mamy jeszcze ten system punktacji, tak? Czyli system, w którym jest tak zwany kredyt społeczny.
Czyli nie jesteś kompatybilny Wczoraj z systemem. to widziałem na filmie u Ciebie, tak? Tak, polecam. Na Twoim chyba Facebooku, tak? Tak, na Facebooku jest profil Finansowa Dolina i można zobaczyć filmik. Bardzo krótki fragment. Tak. Warto zobaczyć, do czego to wszystko zmierza. Tutaj nomen omen jeszcze dodam, że niedawno gdzieś właśnie czytałam, że docelowo nie będą nawet potrzebne nam pieniądze cyfrowe. One może będą na rozliczeniach między krajami tak potrzebne. Ale w takim rozrachunku obywateli złapania ich, to będzie system punktowy, tak? Będziemy mieli jakieś urządzonka, tak? O ile nie wtłoczone pod skórą chipy albo jakieś tatuaże, które będą dokładnie z głównym wielkim bratem połączone i tam będziemy oceniani zarówno przez tych, którzy nam życzą dobrze, jak i również przez swoich tutaj znajomych, krewnych, przyjaciół, ludzi, których może znamy, nie znamy. Każdy będzie mógł taką ocenę dokonać. No i teraz w ramach tego, bo odnieśmy się do ekonomii, jeżeli mamy taką możliwość takiej oceny, tak, obywatela, to jeżeli ta ocena jest niska, bo na przykład taki Grzegorz, tak? Za dużo, Grzesiu, tam jest filmów u Ciebie na kanale, które mówią o inteligencji finansowej, o tym, jak zarabiać, o tym, jak mądrze lokować kapitał. No to, Grzesiu, 15% oprocentowanie kredytu. Tak. A ktoś jest posłuszny, 0. A ktoś należy do ekip rządzących, zasiada gdzieś wysoko w korporacji, ujemne oprocentowanie, a co? Można. Również tutaj mówię, wyobraźnia jest tylko granicą, takie pieniądze można również dedykować, tak? Czyli możesz na przykład mieć taką sytuację, że nie możesz wszystkiego kupić, bo jesteś zbyt prowolnościowy. Na przykład nie możesz kupić biletów, tak jak tamta pani nie mogła kupić biletu z tego filmu, który polecam, żeby sobie zobaczyć, naprawdę króciutki. Niesamowity. Tak. I na przykład nie mogę kupić biletu lotniczego, nie mogę dziecka wysłać do dobrej szkoły, nie mogę pewnych produktów mało gwiazdek kupić, ma. bo masz za mało punktów, za mało gwiazdeczek, za mało lajków. No i teraz jak łatwo się domyślić, ta programowalność cyfrowych pieniędzy nie pozwala nam na posiadanie jakichkolwiek oszczędności, tak? Skoro nawet uda nam się nie wydać wszystkich pieniędzy i teoretycznie coś zaoszczędzimy, to i tak w dacie wyznaczonej przez tych, którzy wiedzą lepiej, te pieniądze po prostu znikną albo stracą w ogóle ważność. No i tutaj w ramach tego systemu mamy też takie piękne hasła jak UBI, czyli Universal Basic Income, czyli dochód podstawowy. No i teoretycznie wiele osób się teraz ucieszy, tak? Cieszą się, No tak. nie muszę pracować albo tylko minimalnie, więc mam dużo czasu dla siebie, dla rodziny, na siłownię, na Netflix, na pizzę. No nic bardziej mylnego. To jest bardzo, bardzo krótkowzroczne. Dlatego, że dzisiaj wszystko jest pięknie i o to chodzi właśnie w tych cyfrowych więzieniach, że na początku tam masz się rozgościć, masz się urządzić w tej, tak? Ale później w każdym totalitarnym ustroju, tak? System mówi, halo, teraz mi zapłacisz. Na przykład odetnę Ci od tych pieniędzy, jeżeli nie zrobisz tego, tego i tego. A często będą to czynności, zadania, których w życiu byś nie zrobił za żadne pieniądze. Ale w obliczu braku jakichkolwiek dochodów ugniesz się. Pieniądze cyfrowe, no to przede wszystkim, jak wszystko teraz na to wskazuje, wielka niewola, tak? Czyli pieniądze tak naprawdę będą przywilejem tylko dla wybranych. No i eliminacja prywatnej własności. Niektórzy w to nie dowierzają, tak? No ale pamiętajcie, że znowu wracając do Światowego Forum Ekonomicznego, to jest ich hasło reklamowe. Nie będziesz miał niczego, nie będziesz miał prywatności i będziesz szczęśliwy. No i bo pożyjemy, zobaczymy. Natomiast nie chciałabym być tutaj złym prorokiem, ale przy 4., 5., 10. fali możemy się dowiedzieć, że gotówka jest głównym nośnikiem najbardziej sławnej choroby świata. I co się stanie? Jeżeli powiedzą to odpowiednie nazwiska z kilkoma tytułami, tak, to co się stanie? Większość ludzi, jestem tego pewna, tak, przy tej skali manipulacji, wystraszona, jeszcze tego samego dnia pobiegnie do wskazanych punktów, żeby zutylizować brudne banknoty i zamienić je na zapis cyfrowy. I pamiętajmy, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy ten plan eliminacji gotówki ma już od wielu, wielu lat zapisany. I to nic się nie zaczęło w 2020 roku, wbrew temu, co nam mówią.
Tutaj tylko wszystko zaczęło przyspieszać. I kiedyś eliminacja gotówki, która, przypomnę, skraca nam drogę do tej cyfrowej klatki, była jak gotowanie żaby. A dzisiaj to już jest sprawa życia i zdrowia. Mhm. Ważny temat poruszyłaś, właśnie tej gotówki zakażonej, bo przecież pamiętam, że w ciągu roku ostatniego były takie sytuacje, że w sklepach wręcz wymuszano płacenie kartą, bo te kasjerki były tak wystraszone całą tą sytuacją, bo były tak nakręcone, że po prostu nas prosiły o to. Grzesiu, ja nie wiem, czy kasjerki były nakręcone i wystraszone. Ja myślę, że wszystko idzie z góry i jest rozkaz i jest wykonanie. I tak trzeba wykonać. No, bały się po prostu o swoją pracę. Nie nawet o zarażenie się, tylko o swoją tylko pracę. Trzeba było tak zrobić. Zapytam więc o nasze podwórko, no bo jesteśmy w Polsce, tu mieszkamy i mam takie wrażenie, jakbyś Ty powiedziała, jak to wszystko wygląda tutaj w naszym kraju, no bo jak się obserwuje też filmy, wiele komentarzy, wiele jakichś protestów na ulicach, że mam wrażenie, że Polacy się trochę buntują, trochę się obudzili. Jak Ty byś oceniła? Czy my się tak damy tutaj w Polsce łatwo zmanipulować? Ja bardzo wierzę w naszą krew polską. I wierzę, że tutaj tak łatwo to nie przejdzie, dlatego postawię taką tezę, tak, że tutaj u nas, na terenie naszego kraju obecnie odbywa się poligon doświadczalny. Bo właśnie my jesteśmy tym narodem, który tak sobie szybko nie pozwoli. Wnioskuję, skąd to wnioskuję? No między innymi stąd, że mam sporo klientów, którzy pracują za granicą. I oni opowiadają historie z życia wzięte. W Niemczech, w Anglii, w Danii, Francji. I oni mówią tam, wszyscy jak usłyszą w radiu, w telewizji, rząd powiedział tak. To jest święte. To jest święte i to trzeba wykonać. A u nas? Nie, u nas jednak przedsiębiorcy wyszli na ulicę. Jak to się skończyło, tak wiemy, tak? Ale jest ten duch w narodzie, my się nie damy. Natomiast ja tutaj się odniosę do pewnego filmu, Igrzyska Śmierci. Jeszcze później powiem Wam też o paru rzeczach, które warto zobaczyć. Tak? Filmy, książki, Igrzyska Śmierci. Chciałam, żeby nasi słuchacze, jeżeli widzieli ten film, to żeby go zobaczyli jeszcze raz w tym kontekście tego, co się dzisiaj dzieje na świecie. Bardzo niewielka grupa bardzo zamożnych ludzi, którzy mają nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy, zaczynają się zabawiać tymi niżej uposażonymi i urządzają igrzyska. I w moim przekonaniu dzisiaj u nas też się odbywają igrzyska na terenie naszego kraju, bo pamiętajcie tak, jedna najważniejsza rzecz, żeby ten cały plan, o którym mówimy, zadziałał, żeby ta cała manipulacja się oddała i całe społeczeństwo, cały świat, bez podnoszenia broni, bez wyjścia policji, wojska na ulicę, wszedł do tych cyfrowych klatek, to nie może być buntowników. Nie może być tych, którzy pokażą, jak papierek lakmusowy, że to coś jest nie tak. I kto jest taką grupą społeczną? To jest klasa średnia. To są ludzie, którzy są samodzielni finansowo. Przedsiębiorcy, tak? Głównie, ale też to są ludzie, którzy wykonują wolne zawody. To są prawnicy, to są lekarze, architekci. To jest naprawdę bardzo szerokie grono ludzi wbrew pozorom, tak? I to są ludzie, którzy myślą samodzielnie. Oni poświęcili lata swojego życia na naukę, edukację i wciąż się rozwijają. To są ludzie, którzy są w stanie dużo zaryzykować, bo jakby nie patrzeć, w naszym kraju być przedsiębiorcą to jest naprawdę duże ryzyko. Tak. Trzeba umieć przejąć na swoje barki. Dokładnie. A w dzisiejszych czasach to już jest ryzyko ekstremalne. I ci ludzie są, mówię, samodzielni w swoim myśleniu, są krytyczni, są wymagający i niczego nie chcą od tych, którzy zapowiadają nam zrobić dobrze. I oni stanowią największe zagrożenie. Więc numer jeden, który należy wykonać, to podczas tych igrzysk ich wyeliminować. A jak to zrobić, żeby nie musieć się zbytnio wysilić? Dokonać wojny polsko-polskiej. A tutaj z naszym temperamentem mamy do tego skłonność. Odpowiednia manipulacja. No i ja obserwuję te areny w wielu miejscach. Jedną z takich aren będą teraz hotele i restauracje. Tak? Ludzie, którzy dostali teraz 100-200 zł więcej w dochodach dzięki Nowemu Ładowi, dostają 500+, bon turystyczny, hotelowy i etc. Zaczną wyjeżdżać i korzystać. Tak? No i teraz co się wydarza? Zresztą to już powolutku się w mediach pojawia, za chwileczkę w mediach społecznościowych. Za chwileczkę będziemy mieli taki ranking rachunków
za obiad, za pobyt w hotelu. Jak mogli, tak? Wzięli takie tarcze z naszych pieniędzy, a teraz takie rachunki wystawiają. To się I dzieje. zacznie się wojenka. Rachunek za rybę. Dokładnie. Z Nikogo nie bronię, ale tylko Wam pokazuję skalę manipulacji, tak? Najpierw się pokazuje, kto dostanie pieniądze, a potem się zaczyna nagonka. I ponieważ mamy taką tendencję trochę do generalizowania, to za chwilę nie będzie chodziło tylko o tych z branży gastronomicznej i hotelarskiej, czy ogólnie turystycznej, ale będzie chodziło o wszystkich przedsiębiorców. Więc jak to zrobić? Jak ich zgnębić? Co zrobić, żeby się nikt za nimi nie wstawił? No pokazać ich czarne oblicze. Druga arena. No to niestety są szpitale, przychodnie, pogotowie ratunkowe, tak? Bo bardzo dużo frustracji, zniecierpliwienia, złości wylewa się obecnie dzisiaj, tak? Na medyków, a bym powiedziała, że chyba w dużej szczególności na ratowników medycznych, bo już co rusz się słyszy również o wręcz takich fizycznych atakach na tych ludzi, tak naprawdę Bogu ducha winnych. I osobiście też obsługuję, są klientami u nas też ratownicy medyczni. Ja tylko taką krótką historię pokażę, żeby sobie uzmysłowić, jak to działa, tak? I kto jest winny, czy system i ci z góry, którzy ten system tworzą, czy ci ludzie, którzy w ramach tego systemu muszą jakoś pracować. I akurat rozmawiałam z ratownikiem, który wiadomo, ogólnie w tym rejonie, że tak powiem, jeździ karetką i opowiada mi: Pani Kasiu, ostatnie wezwanie dostajemy do pacjenta i najbliższy szpital, do którego mamy się udać, jest w Kędzierzynie-Koźlu. Wow. Dla osób, które nie wiedzą, jaka to odległość. Ponad 150 gdzieś? No, 120? Jadąc z pacjentem ponad 2 godziny drogi. Plus oczekiwanie przed szpitalem na przyjęcie pacjenta. I jest już godzina 19, że tak powiem, dużo minut po zakończeniu ich pracy i jest następne wezwanie. I zasada jest taka, że jak ten dyspozytor w danym regionie widzi aktywną karetkę, ona musi pojechać do zgłoszenia. Więc nawet mówią, nie mamy czasu, żeby wyczyścić tą karetkę. My musimy jechać dalej, tak? I tak się wydarzyło z 3 innymi karetkami. Okazuje się, czy tam z kilkoma innymi karetkami, okazuje się, że nagle powiat bielski w danym momencie jest w ogóle bez wystarczającej liczby karetek. I teraz co, jeżeli w tym okresie, w tym momencie wydarzy się jakiś większy wypadek, właśnie na przykład w Bielsku? Nie ma nikogo. Będzie trzeba wzywać karetkę z innych powiatów, powiedzmy z Kędzierzyna-Koźla, tak? Która pojedzie ponad 2 godziny. Pokazuję Wam tylko pewien obraz, tak? Na pewno jest wiele uzasadnionych żali, natomiast chciałabym Wam pokazać, że to jest również pewna skala manipulacji, po to, żeby urządzić nam wojnę polsko-polską, bo wtedy, kiedy my się zajmujemy wzajemnymi sporami, kłótniami, przestajemy dostrzegać, tak jak w tym triku iluzjonisty, wszystko to, co się dzieje wprost przed naszymi oczami. No i na koniec już, tak, bo żeby nie było tyle smutnych historii, tak, no, pamiętajcie, że dzisiaj ta cała góra poprzez to wielkie dobro nas programuje, manipuluje i ja się tu posłużę słowami Huxleya. Polecam również do przeczytania książkę Nowy Wspaniały Świat Huxleya. Czytajcie ją w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje. Jest już film też na Netflixie. Jak ten nowy, wspaniały świat może wyglądać i mówi o warunkowaniu. Tam już malutkie dzieci są warunkowane, by pewnych czynności nie robić i my również na całym świecie jesteśmy warunkowani, tylko dzisiaj się nie wykorzystuje takich okrutnych narzędzi, jak tam w książce, gdzie dzieci się podpalało, tak, raziło prądem, żeby nie chciały czytać, nie chciały wąchać kwiatków. Dzisiaj używa się hashtagów. Narzędzie manipulacyjne, o którym jeszcze kilkanaście lat temu nikt by nie pomyślał, prawda? No i ludzie mniej uposażeni są manipulowani między innymi finansowo, prawda? Natomiast średnia klasa, najpierw trzeba ich złamać finansowo, psychicznie, a potem dopiero da się ich podporządkować. No i to wszystko ja bym podsumowała tresurą. I warunkowanie, programowanie, które stoi przed nami, jest znowu na wyciągnięcie ręki, tak? Bo czym są na przykład
nagrody, może nie tyle nagrody, ale na przykład rozdawnictwo finansowe, tak? Przykładowo w postaci tarcz dla przedsiębiorców, dla tych, którzy są pokorni, którzy żyją w zgodzie z systemem, tarcza pomocowa, tak? A tych, którzy powiedzieli, o nie, to co robicie z nami, ta gra w dobro jest niezgodna z prawem i my nie zamykamy swoich firm, wręcz będziemy je otwierać, ci dostali kordony policji, bynajmniej nie do ochrony, wizytację sanepidu i dotkliwe kary. Także witamy w świecie, nowym, wspaniałym świecie. Dokąd zmierza to wszystko? To warunkowanie system kredytu społecznego. Amen. Myślę, że to, co mówisz, wynika z tego, co obserwujesz. Jesteś świetnym obserwatorem, czytasz książki, masz mnóstwo znajomych też na świecie, klientów, których obsługujesz w kwestii właśnie zabezpieczenia swojego majątku i słyszysz, co się dzieje w tych innych krajach. I mam wrażenie, że właśnie Polacy trochę, tak jak w poprzednim pytaniu powiedziałem, trochę się nie zgadzają z tym, coraz bardziej trochę, czyli coraz więcej ludzi jest świadomych. Dzięki również też, myślę, takim filmom i wielu innym kanałom, które są. Dzięki Tobie też, Grzesiu, tak? Za to, że robisz takie filmy. Chciałbym też żyć właśnie w takim normalnym świecie, jaki znamy, a nie w takim normalnym, nowym świecie. Więc chciałbym zapytać właśnie, no bo wielu świadomych ludzi już to wie, od roku, od co najmniej pół roku te filmy się pojawiają, ludzie rozmawiają bardziej świadomie na temat tego właśnie, jak się to toczy i że coś tutaj się nie zgadza, że właśnie ten iluzjonista tutaj nam miesza. No i chciałbym zapytać realnie dla tych ludzi, którzy już wiedzą, mówią, dobra Grzegorz, dobra Kasia, my to już wiemy, super, ale jaki jest krok kolejny? Co my możemy zrobić? Co możemy wspólnie zrobić? Jak możemy przeciwstawić się? Napisać komentarz, dać lajka, udostępnić film? Czy to tylko tyle? Czy jeszcze coś? Realnie mamy wpływ. To by było bardzo miłe, tak? Natomiast musimy zacząć zawsze od siebie. Oczywiście ja nie jestem osobą, ani nikt nie jest dla naszych słuchaczy osobą, która powinna mówić, co mają robić, bo to znowu byłoby kolejny trik iluzjonisty i stawianie siebie tutaj, a tych, którzy nas słuchają tutaj. Nie, my jesteśmy wszyscy w tym samym momencie, razem, w tym samym miejscu i musimy przestać siebie to może ustawiać góra dół, góra dół. Co ty robisz na co dzień? Ja powiem tak, co ja robię, tak? Przede wszystkim żadna telewizja publiczna. Nieważne, czy to jest prawo, lewo, jakikolwiek kanał. To nie jest to źródło wiedzy. To nie jest to źródło wiedzy. Po obejrzeniu każdego z tych, powiedzmy, programów, czy wiadomości, faktów, czy jak to nazwiecie, będziecie psychicznie tylko zmęczeni. Więc co ja polecam? W tym okresie, kiedy mielibyście to robić, wyłączcie te telewizory, zostańcie z rodzinami, zacznijcie ze sobą rozmawiać, ale nie na zasadzie ja Ci to teraz udowodnię, tylko zacznijmy czytać. Ja przyniosłam ze sobą dzisiaj książki, z którymi naprawdę warto się zapoznać. Naprawdę nikomu nie wierzcie na słowo, wszystko sprawdzajcie. Pierwsza, najważniejsza rzecz, musimy wszyscy zacząć samodzielnie myśleć. Ja myślę, że możemy też poprosić naszych słuchaczy, widzów, żeby w komentarzach być może, jak się Grzesiu odgłodzisz, powrzucali kanały alternatywnej wiedzy, z której warto korzystać, które są merytoryczne, ludzi, których warto słuchać, prawda? Oczywiście ja wszystkim polecam tutaj kanał Grzesia, Agent Specjalny, ale jest tych kanałów trochę, tak? Każdy znajdzie swój środek przekazu, tak? Bo komuś może nie leżeć to, co ja mówię, w jaki sposób mówię. Ktoś woli inną formułę. Niemniej jednak musimy zacząć jakby słuchać tego, faktów, liczb, nie propagandy, nie tego, co my mamy myśleć o danej liczbie, tylko sami ją porównywać, zestawiać. Ja osobiście bardzo lubię i mam polubionego pana Piotra Szeama, tak? To jest prawnik, którego film nagrany w Bentleyu, ekspert w Bentleyu został usunięty, tak? I chyba nadal nie jest nie zostanie przywrócony. Znaczy, no to słuchajcie, to jest powód, że trzeba ten film zobaczyć, albo przynajmniej posłuchać ludzi, którzy ten film słyszeli. Na pewno jest szansa, że będzie można nagrać jeszcze raz taki film, być może użyć innych słów, żeby YouTube ich nie kasował, ale to daje do myślenia. Ludzie, którzy mówią prawdę, którzy wychodzą poza tą iluzję, którzy zobaczyli, na czym polegają triki iluzjonistów, są po kolei kasowani, ośmieszani,
Więc zacznijmy od samodzielnego myślenia, od zadbania też również o swoje zdrowie, bo to jest najważniejsze. Ciekawostką dla mnie jest to, oczywiście ciekawostką w cudzysłowie, tak, że wszyscy mówią o jednym, a nie mówi się o tym, jak podnieść odporność. Nie mówi się o tym, o witaminie D3, nie mówi się o innych metodach, o jedzeniu, piciu kiszonek, tak, zakwaszaniu organizmu. Tak. No tego się absolutnie, znaczy zakwaszaniu źle teraz mówiłam, ale chodzi mi o to, że o kurkumę, o kiszonki, generalnie o to, jak zbudować odporność, że mamy wychodzić na słońce, mamy się ruszać. A jaka jest druga strona przedstawiona? I to jest jedna sprawa, bo musimy podejść do nas holistycznie, ale fundament, który nam też bardzo będzie pomagał, to jest zbudowanie również naszego finansowego bezpieczeństwa. Dlatego, że jesteśmy tak skonstruowani, że kiedy kruszy się nam fundament, nie jesteśmy w stanie jakby myśleć logicznie dalej, nie jesteśmy w stanie podejmować dobrych decyzji, wpadamy w panikę i kiedy czujemy się zagrożeni finansowo, kieruję to również do przedsiębiorców, to również podupada nam nasze morale, ale przede wszystkim również zdrowie. No jesteśmy jednym wielkim mechanizmem połączonym, tak? To wyobraźcie sobie takie koła zębate. Zmienimy jedno to kółeczko, cały mechanizm się przestawia. Więc to, co ja jestem w stanie zrobić dla tych, którzy nas słuchają, to pomóc majątek zmaterializować, tak? Zamienić na aktywa, które w tym cyfrowym, nowym więzieniu nie zostaną nam tak łatwo odebrane. Mam na myśli cały czas i niezmiennie fizyczne złoto, takie, które mamy w swoich rękach. Fizyczne srebro, ziemia w dobrej lokalizacji i oczywiście to wszystko jest zindywidualizowane. To nie jest jedyna recepta dla wszystkich i teraz podzielmy to na równe porcje. Dlatego też, jeżeli mogę, tak, no to chętnie tutaj porozmawiam z każdym, kto chce wiedzieć więcej. Ja spotykam się z wieloma osobami po naszych poprzednich filmach. Właśnie chciałem zapytać. Bardzo wiele osób dzwoni, przyjeżdża, przychodzi, nawet po to, żeby porozmawiać i jedno, co wspólne mają ze sobą, to mówią tyle. Pani Kasiu, nareszcie możemy z kimś normalnie porozmawiać, nawet wśród swoich bliskich, krewnych, znajomych nie mamy w ogóle posłuchu, tak? Ja tylko powiem Wam tyle, nie należy się przejmować, wiem, że to łatwo powiedzieć, ale naprawdę jest nas wiele. Jest wiele osób, które myślą podobnie, które już te triki iluzjonistów rozpoznały, no i teraz pozostaje jeszcze połączyć się. Niestety nie powiem Wam, jak to dzisiaj zrobić, ale myślę, że im więcej głów, im więcej serc połączonych, tym większa szansa na to, że ten nowy, wspaniały świat nie będą oni nam kreować, nie będą nam mówić, co mamy zrobić, tylko my go stworzymy. Tym optymistycznym zdaniem myślę, że fajnie dałaś, myślę, że wlałaś nadzieję w serca ludzi, którzy oglądają, a Twoje filmy ogląda nad wyraz dużo ludzi. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony i pozytywnie, dlatego nagrywamy po raz kolejny, bo ludzie tego potrzebują, a potrafisz o trudnych sprawach mówić w łatwy sposób. O ważnych sprawach mówić w taki sposób, że ludzie chcą tego słuchać i słyszałem to wielokrotnie, więc część osób traktuje to jako podcast w samochodzie, nawet nie ogląda, tylko po prostu jedzie i słucha w trasie, żeby się czegoś dowiedzieć, więc Kasiu, dziękuję Ci bardzo To ja dziękuję. Za ten czas, bo nagrywamy dzisiaj w szczególnym dniu, nagrywamy w niedzielę, przyznam się, pracujemy dzisiaj, ale myślę, że w dobrym celu dla dobra społecznego. Jeśli chcecie się skontaktować z Kasią, żeby się umówić, porozmawiać, żeby może doradzić się w jakimś temacie, gdzie Kasia pracuje już kilkanaście lat z klientami właśnie w kwestii ochrony majątku, to będzie mail do Kasi prywatny, żebyście bezpośrednio z nią mogli się komunikować. A druga sprawa, o której Kasia mówiła, czyli myślę, że bardzo fajna inicjatywa, w komentarzach wpiszcie osoby lub kanały związane z świadomością, z inteligencją finansową, z tematami ważnymi dzisiaj, które oglądacie. Myślę, że wiele osób zobaczy kanały, których jeszcze nie zna, dowie się czegoś nowego. Myślę, że to jest wspólne miejsce właśnie w komentarzach, żebyście napisali to, czego się dowiadujecie i z jakich kanałów korzystacie. Także Kasiu, dziękuję za rozmowę. Ja również. Wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach również, czego chcielibyście się dowiedzieć. Będziemy nagrywać kolejne filmy. No i wszystkiego dobrego, zdrowia i trzymajmy się razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.